Dobra, zaczynamy. Nagrywasz już? Mhm. Czyli... No więc zawieźliśmy samochód do mechanika i no spodziewaliśmy się, że trochę tego będzie. No i nas trochę zaskoczyła nas ta... O, dziadek. Cena. Zaskoczyła nas cena wszystkiego. Generalnie byliśmy zmuszeni to wręcz robić bez faktury. Właśnie samochód odebrany. W 100% sprawny technicznie, oprócz kilku rzeczy. Tyle samo co wydaliśmy na auto, wydaliśmy u mechanika. No prawie że, nie? Idzie dziadek, Więc... ja możesz go nagrać. Nie zamarzli? Robimy próbę generalną nagrywania filmików o vanie. Proszę coś powiedzieć do kamery. Ojej, bardzo mi się podoba. Pierwsze co mi się podoba, jak rozkręcam to łóżko, pod każdymi raszkami, w każdym miejscu styku z następną dechą jest otulina piankowa taka do rurek i myślę, że to było głównie po to, żeby to nie trzaskało podczas jazdy. Celowo kupiliśmy już wcześniej zbudowanego vana, żeby uczyć się na błędach poprzedników. Teraz nie jesteśmy pewni, czy to była dobra decyzja, bo naprawdę strasznie długo nam zajmuje rozmontowanie wszystkiego w środku, bo ci poprzedni zbudowali tego vana na szybko, a wyjeżdżając praktycznie wszystko zostawili. Jest! Możesz chociaż powiedzieć, co zrobiłeś? Jak już to zrobiłeś, nie zdążyłam cię nagrać. Rzuciłem rurkę, bo nas wkurzała. Ta rurka. Zanim pojawią się pytania, dlaczego rozwalamy tego zrobionego vana, to jest odpowiedź. A najgorsze jest też, że nie da się tego tak łatwo odkręcić. What? Albo jest przyklejone, albo jest z tyłu.
Super. No dały tę piankę w jakichś miejscach, nie wiadomo gdzie, losowo. Nie wiem co z tym zrobimy. Tu idzie wiązka od paneli. Nie wiem na ile to jest bezpieczne. Tu był włożony taki bezpiecznik 10 A. O, dzięki, że wchodzisz w kadr idealnie. A! Z tej strony. Znalazło mi się gniazdo. To. Niesamowite. I z tymi chusteczkami sobie tak poradziły. Pianka. To wiadomość. No więc sortuję śrubki. Na początku myślałam, że to kwiatek. To jest dzika róża, bo już się dowiedzieliśmy, że była tu myszka. Na bank to zjadła. Cute. Ostatnie. Nice. Myślałem, że jak zdemontujemy te deski, to będę mógł się wyprostować normalnie, ale jednak nie. Niespecjalnie. Tu jest tak zamontowane śmiesznie to ocieplenie i to, no to fajnie, no my też byśmy takiego czegoś użyli, ale dopiero jak ją zdemontuję, mogę stanąć. Super. I jest mega mało miejsca, tyle to nie ma szans, żebyśmy zrobili. Ciekawe, czy nam w ogóle blacharz to przyjmie do pracy. Możliwe, że to co robimy, to robimy na marne i po prostu nikt tego nie będzie gotowy naprawić, bo w te puste przestrzenie, gdzie niegdzie oni powciskali taką piankę, te pianki się niby nie palą, więc może nie będzie z tym takiego problemu. Żeby przytrzymać te panele na tej ścianie, zanim zamontowali coś dalej, no nie wiem, to użyli jakiegoś kleju
No i teraz ja nie wiem, jak mamy sobie z tym poradzić. Ta blacha tutaj jest normalnie jeszcze dobrze firmowo pomalowana, nie jest jakaś zardzewiała. Nie wiem, czym tak naprawdę możemy ten klej próbować zmyć, może po prostu wodą. Tak wygląda nasz van teraz w ogóle się. Masakra. Right. Jest tutaj ciężko. Wszystko jest zdarte. Oprócz pozostałości pianki i pozostałości kleju i wełny i trochę sufitu. No, bo możliwe, że z tego sufitu nic nie będzie trzeba dotykać już, więc może chociaż tak sobie pomożemy, że już tego nie będziemy musieli robić, chociaż to raczej nie jest jakiś wielki procent tego, co było do zrobienia. Albo raczej będzie. No, prawdopodobnie tą podłogę będziemy musieli szczotką metalową zjechać i pomalować i czymś po trójce takim przeciwrucy potraktować. Ale to ogólnie pewnie zaskoczyło Cię to, że było tu tyle rcy? Bo ja na przykład odrywając tą piankę trochę tak mi się aż zrobiło ciepło. Myślę, że to normalne. No najgorzej, że jest też w niektórych tych miejscach w ścianie i nie wiemy, czy mechanik to będzie chciał Ciekawe, robić. czemu tu sobie odpuścili w pieprzenie pianki, a tutaj nie. Może tutaj wiedzieli, że jest do zrobienia tu tego blacharza. No, ogólnie podjęli dużo dziwnych wyborów tutaj. Dużo takich trochę wrednych wyborów, myślę. W sensie, no fakt, oni to robili na szybko. Niestety teraz się odkuwa na nas, nie? No, chcemy się zająć tymi progami. No, widać też tutaj jakąś tą siatkę, coś, więc to wyraźnie oni mieli to po prostu dostęp ręką do tego najgorszego miejsca i coś próbowali. Potem jedziemy do Norwegii znowu, żeby właśnie mógł. Zarobić jeszcze dodatkową kasę, Tak. żeby tym razem mieć już na to podróżowanie dalsze, nie? No i potem wracamy z Norwegii, robimy szybką transformację, ale właśnie nie Nie szybką. Po prostu. Dokładnie. Trzeba zrobić nie to co oni. Już naprawdę chcę być na tym etapie gotowania, bo to... Teraz jesteś na etapie pisania egzaminów na studiach i rozwalania starego kampera. Great. Jak się możemy pożegnać? Możemy pomachać? Chyba coś trzeba powiedzieć na koniec. Ale co? Ja mam po prostu muzyczkę i machamy.